jest druga osoba w to zamieszana. Słucham? Druga osoba to jest pan Seremet. Ja chcę powiedzieć, że w wolnej Polsce, bo to państwo to jest bandytyzm, a nie państwo. To państwo kradnie w ciągu 2 tygodni więcej niż wszystkie mafie ukradną przez cały rok. Proszę pana, otóż w tym państwie jest taki prokurator, nazywa się pan Seremet. I ten człowiek w wolnej Polsce stanie przed sądem i będzie skazany na długoletnie więzienie za to, co człowiek robi, jak ukrywa mafię. Proszę pana, ja złożyłem do pana Seremeta pierwszego dnia jego urzędowania, złożyłem doniesienie w poważnej aferze. Miliardy idącej. Wie pan, co się stało? To odesłał ją do prokuratury apelacyjnej, ta do okręgowej, a ta do rejonowej, która łapie złodziejaszków, i ta powiedziała, że to jest poza jej zakresem jej zainteresowań. Tak działa prokurator? To jest bandyta, człowiek, który chroni bandytów, i ten człowiek, jego miejsce jest w więzieniu, rozumie pan? Pana Seremeta, nie pana Stonogi, tylko pana Seremeta miejsce jest w więzieniu. Uważam, że cała ta afera jest po to, żeby odwrócić uwagę od sprawy OFE, od ginących setek miliardów, prawda, w korupcji. No ale to nie my gubimy te pieniądze. Wasza ideologia, ale to nieistotne. To nawet nie ma o czym mówić. Natomiast ja chciałbym zadać panu jedno pytanie. Powiedzmy sobie, że ja jutro założę kościół, mogę założyć kościół, i symbolem religijnym będzie krzesło. Czy pan każe wynieść wszystkie krzesła z Sejmu? Jeżeli nie będziemy wieszać tego krzesła tam, to na pewno jeżeli możemy dowiesić. Jeżeli doprowadzimy do takiego absurdu, to dowiesimy tam pan około tego krzyża to krzesło. Może wisieć. No jeżeli takie rozumowanie przyjmiemy, to doprowadzimy sprawę do absurdu. Myśmy próbowali w ten sposób dyskutować. A dlaczego tam nie wisi gwiazda Dawida? Dobrze. No, a gdyby wisiała gwiazda Dawida i półksiężyc, to było w porządku już wtedy? Nie, znaczy twierdzimy, jeżeli już, to niech istnieje możliwość zawieszenia tam każdego symbolu, ale doprowadzamy wtedy sytuację właśnie do absurdu. Tam nie powinno być żadnego symbolu religijnego. Ja nie jestem Żydem ani muzułmaninem, ale mnie gwiazda Dawida ani półksiężyc nie przeszkadza. Dziwię się, dlaczego panu przeszkadza krzyż akurat. Mnie też nie przeszkadza krzyż. Mnie nie przeszkadza krzyż. Ja widzę codziennie, mieszkam naprzeciwko kościoła, codziennie wychodząc z domu patrzę na krzyż i on na wieży kościelnej panu chodzi, przeszkadza. Pana Boga. On mi... Jeżeli kobiety zarabiają mniej od mężczyzn, to widocznie kobiety się mniej nadają do pracy i koniec dowodu. No, zdaje się, że to nie taka jest przyczyna. A jaka jest przyczyna? A dysproporcje są dość istotne. Znaczy, dla pana jest to tak wszystko proste? No oczywiście, To jest takie oczywiste? To po co te wszystkie nauki? To po co badanie tego? 2 razy 2 jest proste, natomiast... Znaczy pan chce cofnąć, zatrzymać ewolucję całą i postęp? Ostatnie 100 lat to jest regres, a nie postęp. Umieramy, proszę panią. Zlecenia umiera. Dzieci się nie rodzą, nie mamy rozwoju. Pani patrzy, jak się rozwijają Chiny, a jak się rozwija Europa, jak się rozwija Ale to Europa. zależy gdzie, bo w Szwecji właśnie się rodzą. Gdzie tam? W kraju, w którym nie podobałby się panu, jeśli chodzi o urządzenie. Ale to są dzieci Turków i Kurdów, a nie Szwedów. No to są gorsze dzieci? Nie, ale to świadczy, że biali ludzie wymierają, no po prostu. Natomiast Turcy i Kurdowie, u nich nie ma równości płci i dzięki temu się rozwijają. No ale rozwijają się w Szwecji, która jest urządzona wedle szwedzkiego modelu społecznego. Ale w rodzinach ich panują normalne zwyczaje. No ale to przecież chyba jest tak, że rozwinięta cywilizacja też cechuje się tym, że ma sztukę na jakimś poziomie i tak dalej, że ten rozwój jest też duchowy. Tak. I na przykład... nie wiem, no bo ja straciłam wątek trochę. Dobra. No nie, znaczy no jakby... No, człowiek się rozwija i rozumie pewne rzeczy, tak? Rozumie, że są pewne... Jest jeszcze 4. sposób, żeby utrzymać niewolników w posłuszeństwie. Odkrył go Dionizy Tyran Syrakus 2200 z czymś lat temu. Dionizy na pytanie, czemu zawdzięcza swoje długie panowanie, oświadczył: ja wiem, że jestem złym tyranem, ale mam swój patent. Powiedziałem, że wydałem dekret, że każdy młody chłopiec, młody mężczyzna, musi codziennie iść do łaźni z dziewczyną. Jak on tam się już wyżyje, to potem ani sił, ani chęci na obalenie reżimu już nie ma. Wolność od pasa w dół jest, prawda? Niewolnik jest zadowolony z życia i nie będzie się buntował. I dlatego właśnie się propaguje seks, żeby się ludzie nie buntowali, tylko byli ścisi, spokojni, zadowoleni. To wszystko działa bezbłędnie, ustrój niewolniczy działa. Popatrzcie państwo,
W Polsce tego jeszcze nie ma, a już się próbuje robić, ale na przykład w Niemczech odbiera się dzieci rodzicom w wieku lat 5 i posyła do państwowej szkoły na podstawie ustawy, nawiasem mówiąc, z 1938 roku, czyli hitlerowskiej, która działa do dzisiaj. Jest przymus nauczania w państwowych szkołach i, proszę państwa, to dziecko się zabiera i w wieku lat 5 uczy się w tych szkołach homoseksualizmu. Przecież kurde Europejczyk, gdyby mu zabrano dziecko i posłano do takiej szkoły, to po prostu by zabił. To jest obowiązek ojca, zabić kurwa tych ludzi. Janusz Korwin-Mikke. Ja chciałem zauważyć, że panowie tutaj rozumują tak, jak to się mówi, że jak wprowadzę rodzinę do ministerstwa, to cała rodzina się nakradnie. Otóż ktoś wyraził nadzieję, że jak Polak zostanie tam jakimś komisarzem od czegoś, to Polska na tym zyska. Otóż patrzcie, pan premier Buzek nie był nawet szefem Parlamentu Europejskiego, nic dla Polski nie załatwił, bo nie mógł, bo nawet nie wypada sobie załatwiać. Ludzie, traktujecie tę Unię, że tam się będzie coś kradło. To jest polska taka maniera, że można wszystko rozkradać. I po drugie, chciałbym zwrócić uprzejmie uwagę, To jest polska maniera, żeby kraść? no to rozkradać oczywiście, że wziąć dla siebie, bo jak się... Znaczy Polacy z natury są złodziejami, pana zdaniem? Przykro mi bardzo, ale korupcja jest w tym towarzystwie polityków jest czymś naturalnym. Polityk wchodzi na stanowisko i cała rodzina ma na tym zyskać. Przykro mi bardzo, mam o panach jak najgorsze zdanie. No, ale mówi pan w ogóle o Polakach. Nie mieliście zdania. Chciałem jeszcze raz powiedzieć, że ograbiono nie tylko ludzi, bo ile by się rozwijała Polska, gdyby energia była 4 razy tańsza? Popatrzmy na to, prawda? Ile by się rozwijała? A gdyby jeszcze rząd ograbiał emerytów, prawda? Ograbił emerytów, to wtedy byłoby lepiej. Pan mi przeszkadzał, zagłuszał pan to, jak mówił o emerytach, bardzo słusznie, bo to wyście emerytów okradli. Dziękuję. Po pierwsze, nie mówimy o uchodźcach, bo wśród uchodźców są kobiety i dzieci, tylko to są młodzi mężczyźni. Czy oni przyjeżdżają do nas pracować? To byłoby pół biedy, byłoby nawet dobrze. Oni przyjeżdżają do nas po zasiłki. Dowód? Nie chcą być w Turcji, w Polsce, w Austrii, na Węgrzech. Jadą do Niemiec, bo tam są najwyższe zasiłki. Niemcy oczywiście popełniają szaleństwo, płacąc te zasiłki, ale to jest ich problem, ich pieniądze, oni je marnują. Oni tych ludzi demoralizują. Ale Niemcy żądają teraz od Polski, byśmy ponownie wbudowali w Polsce niemieckie obozy koncentracyjne i żebyśmy tych ludzi trzymali w Polsce siłą, czy chcemy, czy nie chcemy. Oni z tego uciekają. Ja się pytam teraz pani Merkel, czy jeżeli oni uciekają, przybywają Odrę, czy mamy do nich strzelać? Co mamy zrobić, żeby ich w Polsce zatrzymać? Jedyne oczywiście rozwiązanie to nie jest likwidacja Schengen, tylko likwidacja zasiłków socjalnych. Tylko likwidacja zasiłków powstrzyma tę falę uchodźca. I sprawa ostatnia. Chcę powiedzieć okropną rzecz, którą zrobił pan Schulz, który oświadczył, że on będzie siłą narzucał swoje rozwiązania. To spowodowało ogromną falę nacjonalizmu w całej Europie. To pan Schulz jest bliźniakiem pani Marine Le Pen. On gra dla pani Le Pen. Could we close the microphone? Thank you. Just to say, colleagues, I will be... Señor Korwin-Mikke. Dziękuję. Nawiążę do tych ostatnich słów. Mianowicie normalne imperia prowadzą swoją politykę przy pomocy armii. My nie mamy armii, my robimy to przy pomocy książeczki czekowej, przekupując polityków, a to w Polsce, żeby ją przyłączyła do Unii, a to polityków w Turcji, na Ukrainie. Ta polityka poniosła klęskę po ostatnim referendum w Holandii. Natomiast mamy, jak wiadomo, do czynienia z innym zagrożeniem i tu chcę powiedzieć jedno. W tej chwili całe grupy terrorystów na świecie rywalizują o to, kto pierwszy doprowadzi znów do łez panią Federikę Mogherini. Bo nic tak nie zachęca do agresji, jak okazywana słabość, jak pokazane łzy. I to pani Mogherini jest zagrożeniem dla Unii Europejskiej, okazując słabość. A poza tym sądzę, że Unia Europejska powinna być zniszczona. Ale dlatego, że pan prezes Janusz Korwin-Mikke znany jest z tego, że, a pamiętam pana prezesa jeszcze jak był posłem w pierwszej kadencji, bo wtedy również byliśmy razem, że unikał jak ognia jakiegokolwiek kompromisu, unikał jak ognia jakiejkolwiek koalicji z bardzo prostego powodu. Bo celem pana Korwin-Mikkego nie jest dojście do władzy, nie jest zrealizowanie tych wszystkich poglądów, które głosi. Pan Korwin-Mikke jest za inteligentny na to, żeby wierzyć w
te bzdury, które tutaj młodym ludziom opowiada. Uważam, że Jego celem jest nie po do prostu końca. utrzymanie się w polityce, kierowanie świateł Jupiterów na jego oblicze i funkcjonowanie w ten No to sposób. dobrze, to Ale sformułowanie być może jest dość PiS by się obszerne, zgodził więc na pan prezydent prymasa Mike, jak sądzę, Polski jako zechce premiera. się do Ja tego proponuję, odnieść. żebyśmy z prywatem Panie pośle, też ale musi pan rozmawiali. pozwolić się odnieść, bo to był dość obszerny wywód i opis. No cóż, 20 lat temu mówił pan trochę innym językiem, nie wygadywał pan tych bzdur co teraz. Mówił pan nawet to samo co ja w Wszyscy tej bzdury chwili. wygadują. Oczywiście, pan też był za prywatyzacją, pan też był za likwidacją Państwowej Służby Zdrowia 20 lat temu. Teraz pan jest u władzy, u żłoba i nie chce pan zlikwidować koryta po prostu i zwyczajnie. Nie chcę... Jak tam brukselskie koryto, ja dzisiaj- fajne? Bo pan się chce dopiero Smakowite? dostać do koryta po prostu. Tak jest, właśnie chcę rzucić Brukselę i przejść do Parlamentu Polskiego, żeby mieć lepsze koryto w Polsce. Zgadza się? Otóż proszę pana... Zobaczymy. Otóż, proszę pana, jeszcze raz mówię, jest absurdem kompletnym twierdzić, tak jak pan teraz mówi, kiedyś pan mówił inaczej, że stać nas na utrzymanie lekarzy, pielęgniarek, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia w województwach, powiatach i tak dalej, a nie stać by nas było na utrzymanie samych lekarzy i pielęgniarek. To jest absurd, ale pan tak twierdzi, bo tu się kradnie, w tej służbie zdrowia się kradnie potworne pieniądze, oczywiście, i pan będzie za utrzymaniem tej służby zdrowia kosztem tych biednych ludzi. Ja tych jestem za biednych tym, żeby biedni którzy się ludzie muszą... mieli dostęp bezpłatny do najwyższej jakości usług zdrowotnych. I to jest moim celem. Dobrze, I- momencie, panowie, Ale niech pan nie wygaduje bzdur, bo jak wygląda najwyższa jakość tych służb dla biednych, to pan sobie może pójść do wolnej przychodni. Niech pan nie wygaduje bzdur. Monsieur Korwin-Mikke. Dziękuję, pani przewodnicząca. Mamy rozmawiać o sytuacji Unii Europejskiej. Najlepszą ilustracją tej sytuacji jest to, że na tej sali paręnaście minut temu ktoś zaproponował, żeby Unia Europejska pokazała Chińczykom, jak należy się szybko rozwijać, i nikt na tej sali nie dostał ataku śmiechu, słysząc tego typu propozycje. Proszę państwa, przecież Chińczycy znają obce języki i rasa chińska, rasa żółta, ma iloraz inteligencji o kilka punktów wyższych niż my. Jeżeli oni czytają, słyszą tego typu wypowiedzi, jeżeli oglądają, jeżeli komuś się chce oglądać obrady tego parlamentu, to przecież muszą się z nas śmiać do rozpuku. Ja bym bardzo prosił, żebyśmy wreszcie podczas rozmów mówili na jako takim poziomie, żebyś przynajmniej przeczytał jakiś podręcznik ekonomii, zanim się na ten temat wypowie. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona. To musi Janusz być odwdzięczony. Korwin-Mikke Ja odpowiada. mogę powiedzieć, co by się działo, gdyby Polska była krajem kapitalistycznym. Ten biedny człowiek, to ja to czytałem z książki Eckersley'a, gdzie uczyłem angielskiego, kupował sobie rynienkę, brał z domu rynienkę, brał drugą rynienkę, wkładał 4 takie świeczki i zapalał. Ciocia robiła paróweczki, on szedł i sprzedawał te paróweczki. Jeżeli ciocia robiła dobre paróweczki, to on zamiast 8 paróweczek sprzedał 16, potem 30, potem zatrudniał 4 bezrobotnych, którzy za niego biegali, prawda? On już tylko te paróweczki przygotował. I za miesiąc miał już firmę, która zatrudniała 100 ludzi, sprzedawała paróweczki na ulicy. Dzisiaj to jest niemożliwe. Mamy sukinsynów w Warszawie. Nie, przepraszam. Mamy trzeba korporacje, mieć- które zamiast parówek sprzedają truciznę Ale nie ma mieć i przemysłu które do nie diabła, wpuszczą nikogo z paróweczkami nawet w pobliże supermarketu czy jakiegokolwiek. A rady Odpowiada- miejskie, babcie, która sprzedaje Czy cząstkę... ja mogę skończyć, czy nie? Dobrze. Przepraszam bardzo, dosyć tego. Otóż dzisiaj to jest niemożliwe nie z powodu żadnej korporacji, tylko dlatego, że istnieje Państwowa Inspekcja Pracy, którą pan Ikonowicz chce, żeby działała i broniła interesów ludzi pracy. Istnieje Sanepid, który dba o interesy ludzi pracy. Istnieje urząd, który pan Ikonowicz chce, żeby rejestrował te wszystkie firmy. Trzeba tam wypełnić tysiące formularzy, żeby się zarejestrować, REGON, PIP i tak dalej. Ten człowiek może być nieśmienny w ogóle, a on to musi wszystko robić. To jest niemożliwe. Dzisiejszy ustrój uniemożliwia biednym, zwykłym ludziom założenie sobie własnego stanowiska pracy. Na 16 wyborów, w których pan startował, 15 pan przegrał. Przegrał pan także dlatego, że przede wszystkim dlatego, że obraża pan ludzi. Obraża pan kobiety, obraża pan ludzi starszych, obraża pan... co się pan głupie Starszych? Jesteśmy jedyną partią, która domaga się, żeby przywrócić emerytom zabrane przez nas emerytury. Zabrano tym ludziom, okradziono z ich pieniędzy. I ja obrażam ludzi starszych? Nie, pan naprawdę nie był taki głupot. Dobrze?
Bardzo energicznie działa, ale niestety chcę powiedzieć, że Adolf Hitler po dojściu do władzy też działa bardzo energicznie. Się mówi, że PiS obala złe rządy. To jest prawda. Republika Weimarska była złymi rządami. I Hitler obalił złe rządy. Ale wie pani, jak Piłsudski zrobił zamach majowy, to wtedy Leopold Staff powiedział, kupa bandytów napadła na szpital wariatów. Obecnie jest inaczej. Kupa szaleńców napadła na gniazdo złodziei. Taka jest obecna sytuacja. Ja przypominam, że dla PiS-u ideałem jest druga Rzeczpospolita. Za czasów komuny, kiedy mieliśmy straszny socjalizm, prawda, to ta druga Rzeczpospolita był taki pseudofaszyzm, prawda, tak, nie to socjalizm, nie to faszyzm, nie to coś tam, prawda? Ale żyło się zupełnie przyzwoicie. I ta druga Rzeczpospolita wydawała się ludziom w porównaniu z komunizmem ideałem. Ona była okropnym państwem, biednym, państwem przemocy, państwem, które rozwaliło się w ciągu 2 tygodni jak domek z kart, prawda? Państwem, które powiedziało błędną politykę zagraniczną. A dla PiS-u to jest ideał.